Chińczycy postawili Władimira Putina i Gazprom do pionu, każąc sprzedawać im gaz ze stratą. Doszło do zamrożenia rozmów o kluczowym megaprojekcie gazowym. Prezes Naftogazu zostanie premierem Ukrainy. Polak będzie zaś w centrum gry o rewizję ETS-u. Jest 16 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Upokorzenie w Pekinie, zwrot Gazpromu do Chin, tylko na koszt Rosjan. Chiny oczekują od Rosjan pełnej uległości w sprawie dostaw gazu. Będą dalej wspierać reżim Władimira Putina, ale oczekują w zamian gazu na koszt Rosjan. Akcje rosyjskiego Gazpromu straciły na wartości już ponad 30% w ostatnich 3 miesiącach. Negocjacje w sprawie gazociągu, mającego dać Rosjanom alternatywę wobec Europy w Chinach, zostały zawieszone. Nowe ustalenia Wall Street Journal pokazują tło porażki Putina w Pekinie. Wizyta Władimira Putina w Pekinie z 19 i 20 maja 2026 roku nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć w sprawie propozycji budowy gazociągu Siła Syberii 2 z Rosji do Chin, pozwalającego przekierować gaz ze złóż poświęconych dotąd Europie. Wall Street Journal ustalił, że Chińczycy odmówili dalszych rozmów, dopóki Rosjanie nie przedstawią nowej oferty. Tak jak informował podcast Energy Drink w innym materiale, który teraz tutaj podam, Chiny mają oczekiwać ceny dostaw analogicznej do tej z rynku rosyjskiego. To propozycja sprzedaży gazu Gazpromu poniżej rentowności i bez gwarancji zwrotu inwestycji, którą na chwilę obecną miałby finansować samodzielnie, a może kosztować dziesiątki miliardów dolarów. Gazprom prowadzi studium wykonalności i ma memorandum o porozumieniu z chińskim CNPC. Projekt teoretycznie pozwoliłby na dostawy do 50 miliardów metrów sześciennych rocznie po szlaku przez Mongolię. Według Wall Street Journal strona chińska miała demonstracyjnie traktować Władimira Putina jak wasala, cytuję, odwiedzającego imperatora. Oznacza to, że Chiny zamierzają dalej wspierać Rosję w konfrontacji z Zachodem, ale na ich własnych zasadach. Ustalenia amerykańskiego dziennika potwierdzają analizy tych, którzy podkreślali nierównowagę w stosunkach gazowych Federacji Rosyjskiej z Chińską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Pekin pomaga Moskwie prowadzić inwazję na Ukrainie, ale w zamian oczekuje pełnej uległości. Rosyjski Gazprom, będący narzędziem polityki zagranicznej Kremla, służył na Zachodzie do pozyskiwania wpływów politycznych oraz wywierania nacisku tam, gdzie było to możliwe. Przykładem może być grunt pod inwazję na Ukrainie w postaci kryzysu energetycznego podsycanego w Europie od 2021 roku. Jednakże to samo narzędzie Kremla w relacjach z Pekinem, który ma alternatywnych dostawców gazu, a jest niezbędny z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa Rosji, może być jedynie składową koncesji rosyjskich na rzecz Chin. Realizacja projektu Siła Syberii 2 na warunkach oczekiwanych przez państwo środka może oznaczać katastrofę ekonomiczną Gazpromu. Ta firma straciła klientów w Europie i szuka ich w Azji, ale w warunkach sankcji i strat spowodowanych dronopadem Ukrainy będzie traciła zdolność do realizacji megaprojektów jak nowy gazociąg do Chin. Siła Syberii 2 może kosztować od 50 do 70 miliardów dolarów. Wymaga poprowadzenia rur przez obszary trudno dostępne i zastosowania wysokich technologii. To będzie trudne zadanie w warunkach sankcji zachodnich odcinających od pieniędzy oraz partnerstw międzynarodowych. Tymczasem cały ciężar inwestycji ma spaść na rosyjski Gazprom, który ponadto nie będzie miał perspektywy zwrotu, jeżeli zaoferuje Chińczykom cenę analogiczną do rynku wewnętrznego w Rosji. To dlatego od czasu nieudanego majowego szczytu w Pekinie wartość akcji Gazpromu spada o około 30% od końca kwietnia 2026 roku. Spadła już o ponad 5% od połowy lipca. Upokorzenie w Pekinie może być gwoździem do trumny rosyjskiego Gazpromu, który kiedyś znajdował się w gronie największych firm energetycznych na świecie, a dzisiaj jego kapitalizacja jest niższa niż polskiego Orlenu. To konsekwencje złożenia interesów tego rosyjskiego koncernu na ołtarzu polityki zagranicznej Kremla. I tak zawsze było, o czym jest inny materiał, który Państwu teraz polecę i przechodzę już do przeglądu informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Plan paliwowy.
Ja mam konkretny plan, natomiast dzisiaj go nie używamy, zadeklarował minister energii Miłosz Motyka w TVN24. Nie ujawnił, jakie rozwiązania ani kiedy zostanie wprowadzone na rzecz subsydiowania cen paliw w Polsce. Decyzja w tej sprawie ma zależeć od dalszych wypadków w Iranie. Minister ostrzegł, że każde takie rozwiązanie będzie kosztem dla budżetu finansowanego z portfeli Polaków. I tutaj ma rację, bo chociaż ceny na stacji paliw bolą, to finansowanie różnych takich rozwiązań z budżetu także zaboli. Polak w grze. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego będzie sprawozdawcą w sprawie kluczowej zmiany w ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Adam Jarubas, którego pozdrawiam z tego miejsca, zajmie się zmianą benchmarków darmowych uprawnień. Przemysł krytykował pomysły komisji. Polski Komitet Energii Elektrycznej ostrzegał przed niedoborem takich uprawnień. Ten fragment reformy ma wejść w życie już w przyszłym roku, a więcej na stronie energydrink.today. Elastyczność na zgodę. Platforma usług elastyczności to pomysł Towarowej Giełdy Energii i operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce na zrównoważenie popytu i podaży z udziałem prosumentów, które będzie kompromisem między odłączaniem OZE a brakiem kontroli. W tle jest kontrowersyjne rozporządzenie sieciowe. Zostało podpisane porozumienie w tej sprawie, a więcej skomplikowanych, trudnych, ale ważnych szczegółów na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Azerbejdżan zamiast Polski. Słowacja szuka gazu w Azerbejdżanie zamiast w Polsce. Prezydent Peter Pellegrini odwiedził Baku, by rozmawiać o kontrakcie 10-letnim jako alternatywie wobec dostaw z Rosji. Przepisy unijne REPowerEU zakazują tego źródła od listopada 2027 roku. Słowacy nadal nie skorzystali z dostępu do gazoportu w Polsce, choć rozmowy trwają. Impas sankcji. Ambasadorowie Unii Europejskiej przedłużyli obowiązywanie ceny maksymalnej ropy z Rosji o tydzień, by dać więcej czasu na negocjacje, bo Grecy zablokowali 21 pakiet sankcji unijnych w obronie portów greckich wykorzystywanych przez statki rosyjskie. Dalsze negocjacje mają potrwać do 23 lipca. Ateny się nie popisały, ale zobaczymy co dalej. Premier z Naftogazu. Serhij Korecki, będący obecnie prezesem ukraińskiego Naftogazu, otrzymał oficjalnie zadanie utworzenia rządu od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To wieloletni pracownik sektora gazu i ropy, który optował za współpracą energetyczną z Polską i podpisał w lipcu umowę o współpracy LNG z Orlenem. Jeszcze wieści ze świata. Ciąg dalszy rozpadu. Prezydent USA Donald Trump odwiedził Irak. Będziemy produkować dużo ropy, zapowiedział. Uznał, że opuszczenie OPEC przez ten kraj to jego decyzja. To odpowiedź na spekulacje mediów o tym, że Bagdad może opuścić kartel naftowy, jeśli nie dostanie zgody na większe wydobycie baryłek. Byłby kolejnym dezerterem po Emiratach, które opuściły OPEC w maju. Blokada tankowców. USA kontynuują ataki na cele w Iranie, w tym na tankowiec Belma, który naruszył blokadę morską narzuconą przez Waszyngton. Amerykanie twierdzą, że tankowce spoza Iranu mogą bezpiecznie pokonywać cieśninę Ormus. Nie wiem, gdzie to wszystko zaprowadzi, ale myślę, że co do zasady zmierzamy we właściwym kierunku, powiedział wiceprezydent J.D. Vance w podcaście Joe Rogana. Wykluczył operację lądową, natomiast ropa Brent utrzymuje się wokół ceny $85 za baryłkę wobec braku dalszej eskalacji, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.